na tej prezentacji będziemy mówić trochę może o takim całościowym podejściu do continuous delivery, czy de facto o takich metodach, wszystkich metodach związanych z podejściem DevOpsowym. Kilka słów o mnie. Aktualnie zajmuję się architekturą w firmie PGS Software. Wcześniej miałem taką ścieżkę, że pracowałem głównie w 2 firmach o zróżnicowanej skali. Pierwsza firma to była polski e-commerce duży, gdzie odpowiadałem tam za architekturę software'ową głównie. Potem Dropper, czyli amerykański startup, gdzie analogicznie architektura, ale już jakby całej platformy. Powiedzmy, nie mówię tego, żeby się jakoś tam pochwalić, w jakich firmach byłem czy nie byłem, ale dzięki pracy w takim zróżnicowanym środowisku wydaje mi się, że poznałem pewne takie bolączki, które są w takich środowiskach. Niektóre środowiska są bardzo przesformalizowane, mają release procesy bardzo restrykcyjne z security checkami, z product ownerami, którzy są bardzo restrykcyjni i nie pozwolą nam zreleasować aplikacji częściej niż co miesiąc. Inne środowiska są takie bardziej zwinne. No, ta druga firma była taka, powiedzmy, bardziej zwinna, gdzie mieliśmy bardzo dużą dowolność w technologii, w releasowaniu, w różnego rodzaju sprawach. Aktualnie działam w projektach również o zróżnicowanej skali. PGS jest całkiem sporą firmą na rynku, ale de facto o dziwo pracujemy z klientami, począwszy od startupów, ale już takich ustabilizowanych, z dobrym finansowaniem, a kończąc na naprawdę dużych firmach enterprise'owych. Moja przygoda z tematyką DevOpsową zaczęła się de facto od przeczytania tej książki. Czy może kto zna tą książkę albo kto miał okazję ją czytać? Super. Tak się składa, że mam tą książkę ze sobą i to jest jedna z nagród, o których wspominała Monika. Ta książka jest de facto powieścią o tym, jak się wdraża albo jak wygląda wdrażanie metodyki DevOps w dużej firmie. Jest pisana z perspektywy, powiedzmy, CTO takiej dużej firmy, który tam został wynajęty po to, żeby ustabilizować proces wdrażania aplikacji. On napotyka na bardzo dużo różnych problemów związanych z chociażby właśnie tymi oficerami security, którzy go blokują, robią co chwilę audyty i nie pozwalają przepuszczać dalej kodu, czy biznesem, który tak samo w jakiś sposób blokuje proces tego releasowania aplikacji. Książka jest o tyle fajna, że bardzo szybko się ją czyta. Po przeczytaniu możecie ją dać swojemu nawet CTO, czy może nawet wyżej, bo jest bardzo miękko napisana i bardzo fajnie pokazuje te tematy. I to, co ja zauważyłem w trakcie tej swojej jakiejś ścieżki i to, co też de facto pokazuje ta książka, że są takie rzeczy, które właśnie nas blokują w projektach. Może pytanie pierwsze do was, co was przeważnie blokuje w projektach, a jeszcze a propos tych nagród, konwencja jest taka, że po prostu ta prezentacja będzie trwała 30-45 minut, potem będzie dyskusja i najaktywniejsze osoby będą miały okazję wygrać główną nagrodę, czyli książkę, to tam, już wygrana, i pozostałe nagrody niespodzianki. Każdy wie, co to za niespodzianki. Sorry. Kubki. Ale książka jest naprawdę zacna, więc za aktywność. Dobra, to pierwsze pytanie. Co was blokuje w projektach? Wolne serwery, czyli ograniczenia techniczne. Czy blokuje was architektura, wymagania architektoniczne? Architekt sobie narzucił tak skomplikowane wymagania, że nie da się ich przejść. Każe wam robić mikroserwisy, mimo tego, że wolicie w monolicie, bo działa. Niejasne wymagania. Super. Co jeszcze może was blokować? SLA, czyli też wymagania, powiedzmy, takie architektoniczne, może biznesowe. Security. Czy macie w swoich projektach audytorów security? Musicie być zgodni z PCI, NIST i innymi HIP-ami. Nie macie? RODO, GDPR, te sprawy? No macie, oczywiście, że macie. To jest kolejna rzecz, która nas blokuje w projektach. Trzecia rzecz i kropka nie jest przypadkowa na końcu tego zdania. Biznes, czyli ten biznes, który nam narzuca, że musimy aplikację releasować co miesiąc albo co pół roku i co de facto nasz kod ma czekać na branczach przez miesiąc, no to jest, no nie chcemy tak pracować. Pracowaliśmy
Część z nas pracowała w jakichś własnych małych startupach, gdzie mogliśmy na żywo praktycznie deployować kod na produkcję i nic się nie działo. To czemu tutaj nagle musimy czekać na tą decyzję biznesową? I ta prezentacja ma za zadanie pokazać, jak można współpracować z tymi 3 obszarami. Nie wykluczyć ich zupełnie, nie olać, ale jak współpracować, jak wdrożyć w naszym pipeline continuous takie rzeczy, które pokażą tym osobom, że można to robić sprawniej, szybciej w trybie continuous. Bo tak jak mamy tą taką całą ewolucję continuous integration, delivery, deployment, to co może ja rozumiem pod kątem continuous integration, budujemy kod na żywo, testujemy delivery, czyli mamy taką sytuację, że po kliknięciu na guzik w Jenkinsie kod się deployuje na produkcję i jest releasowany, czyli manualny jakiś taki krok. Deployment, czyli de facto tego guzika już tam nie mamy. Merge'ujemy kod na mastera i on wchodzi na stage'a, robimy tam testy różnego rodzaju, automatycznie jest deployowany na produkcję. Ja tak rozumiem te 3 kroki. Czy ktoś może inaczej? Nie. Dobra, lecimy dalej w takim razie. OK. Punkt pierwszy, czyli jak sobie poradzić z tą architekturą, albo jak działać sprawnie z architekturą. Przede wszystkim to, co jakby ja dostrzegam, że robienie z góry architektury w projektach od A do Z bardzo skomplikowanej przeważnie nie ma sensu, bo nasze projekty są bardzo dynamiczne i ta architektura się naturalnie, że będzie zmieniała. Dlatego jakby powstało takie coś jak architektura ewolucyjna. To jest taka zwinna metoda na tworzenie architektury, gdzie architekt nie definiuje z góry wszystkich tych wymagań czy projektów, tylko są potrzeby, jest tworzona jakaś architektura pod to. Wiadomo, że są podwaliny jakieś potrzebne, ale nie robimy tego waterfallem. Klasyczne podejścia zakładały, że na początku robimy całą architekturę do projektu, a potem lecimy z kodem. Tego w takich projektach agile'owych czy właśnie DevOpsowych to jest ciężkie po prostu i blokujące. I są takie trzy rzeczy, które mogą nas wspomóc w tym podejściu. Po pierwsze, architekturę, czy w ogóle większość rzeczy trzeba dokumentować. Zawsze jak wchodzimy do nowego projektu, żalimy się, że nie ma tam dokumentacji, ale kto tą dokumentację ma pisać, jak nie my w jakiś stopniu. Ale z drugiej strony nie chce nam się jej pisać, mi też się nie chce pisać dokumentacji, bo pisanie w Wordzie takich dokumentów nie jest przyjemne. Dlatego powstało coś takiego jak Architecture Decision Records, które zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. To jest metoda na zwinne tworzenie dokumentacji architektonicznej na różnym poziomie, od frontendu, backendu, DevOpsowych rzeczy po architekturę wysokiego poziomu. Testowanie architektury, czyli to jest coś, co możemy dodać do naszego pipeline'a. Czyli to są metody, które pozwalają na zbieranie metryk, czy testowanie naszego oprogramowania, czy infrastruktury pod kątem tego, czy spełnia jakieś założenia architektoniczne architektury software'owej, na przykład mikroserwisy, każdy ma mikroserwisy na swoich prezentacjach, więc stwierdziłem, że też sobie tutaj je dorzucę, ale de facto, tak jak mówiłem, czy mikroserwisy, czy monolit, to znowu, to jest ewolucja architektury. Nie ma sensu z góry zakładać, że będziemy robić mikroserwisy i też nie mówię Wam, żeby zacząć robić mikroserwisy od punktu 0, bo to nie ma sensu. Chodzi o tą ewolucję. Co do tej dokumentacji architektury, czy ktoś miał z Was już może możliwość pracować z czymś takim, co się nazywa ADR? Ktoś więcej niż ja? ADR-y? OK. To jest taka bardzo ciekawa metoda na zwinne tworzenie dokumentacji. Dokumentacja jest zawsze wymagana, nikomu się nie chce jej pisać, dlatego powstało coś takiego, co pozwala na pisanie ją w ewolucyjnej formie. Dokumenty ADR-owe są takie dosyć zwięzłe, bazują na tytuł, wiadomo, kontekst, jakiś kontekst podejmowania decyzji. Decision, czyli to jest decyzja, którą podjęliśmy. No i potem konsekwencje tej decyzji, bardzo prosty, krótki dokument. Ten screenshot pochodzi z fajnego repozytorium gov.uk projektu, z ich podprojektu AWS, który to jest projekt migrujący infrastrukturę gov.uk do AWS-a i oni ADR-a robią na poziomie na przykład decyzji związanych z AWS-em, czyli mamy tutaj pierwszy ADR tam z numerem 2, Hosting Platforms, czyli de facto podejmowali decyzję, jaką platformę hostingową mają użyć. Potem było na przykład Networking Outline, czyli tutaj zdecydowali, jaki mają używać zakresów VPC-ków, żeby się tam nie pokrywały, nie było overlappingu, czy jakichś VPC peeringach w tych sprawach. I jak widzicie, to jest
Te dokumenty są krótkie, można do kontekstu dodawać większą dokumentację, ale to jest raczej opcjonalne. Chodzi o to, żeby po dodaniu takiego dokumentu do naszego repozytorium, to jest pisane w Markdownie, nie zmieniamy tego dokumentu, zawsze dodajemy kolejne, nie używamy tej funkcjonalności repozytorium i nie zmieniamy pliku, tylko dodajemy zawsze kolejny dokument i ewentualnie niektóre ADR-y są oczywiście wtedy jakby wycofywane przez te nowsze ADR-y. To jest o tyle fajna metoda, bo można ją stosować na jakiejkolwiek warstwie platformy. Taki dokument ADR, czy taki folder z ADR-ami może się znajdować na przykład w repozytorium frontendowym i tam frontendowcy mogą sobie dokumentować architekturę frontu, czyli na przykład zmieniamy Reacta na Angular, cokolwiek innego. Tak samo backendowcy, że na przykład w Springu używamy czegoś tam na poziomie infrastruktury AWS, ale też na poziomie architektury typu metoda czy strategia disaster recovery, jaką przyjmiemy. Ja na przykład takie ADR piszę w Confluencie, nie na repozytorium, bo dotyczą na przykład rzeczy typu disaster recovery, czyli rzeczy bardzo globalne, które nie są związane z jednym naszym mikroserwisem, projektem, tylko w skali całej platformy, więc możemy je pisać w fajny, prosty sposób na Gicie, ale też w dowolnym narzędziu. Co do testowania architektury. Powstało ostatnio takie fajne narzędzie ArchUnit. Znacie pewnie JUnita i tak dalej, tak? Pytanie? Jak ADR-y odnoszą się do tego, co jest faktycznie zdeployowane? Okej. Jak ADR, nie będę powtarzał, odnoszą się w taki sposób, że po podjęciu decyzji tworzymy ADR-a jako draft, potem przedstawiamy go zespołowi, klientowi, po akceptacji od tego momentu to, co zaczynamy robić, ma być zgodne z tym ADR-em. Czyli jeśli na przykład przyjmujemy strategię DR, w ADR-ze przyjmujemy DR, która zakłada stawianie RDS-a w multiazecie, to od tego momentu te RDS-y mają być w multiazecie stawiane. Więc starą infrastrukturę dopasowujemy do tych ADR-ów, a nową tworzymy zgodnie z tymi ADR-ami. ArchUnit to jest, no już od lat jest stosowany JUnit, PyUnit, PHPUnit, tego typu frameworki do testowania, do unit testów, ale okazuje się, że też powstają teraz frameworki do testowania architektury kodu. W tych frameworkach możemy pisać testy takie jakby jednostkowe, krótkie, które polegają na tym, że definiujemy, że na przykład kontrolery nie mogą się odnosić do repozytoriów bezpośrednio, tylko zawsze przez jakąś warstwę serwisu. I de facto takie testowanie pozwala nam na zbieranie metryk, tak samo czy ta architektura, czy to oprogramowanie jest tworzone zgodnie z tą naszą zakładaną architekturą. Tutaj ciekawostka jest taka, że to jest na tyle nowe podejście, że oprócz tego ArchUnita do Javy nie ma za bardzo innych konkurencyjnych. Do .NETA jest jeszcze biblioteka, na przykład do PHP czy Pythona za bardzo nie ma takich, nie znalazłem przynajmniej. To jest też coś, co mogą pisać deweloperzy backendowi, architekci oprogramowania. To nie jest złoty środek. Mikroserwisy w pewnym sensie ułatwiają nam osiąganie takiej prostej architektury, ale pod względem nie złożoności, bo wiadomo, że mikroserwisy zwiększają złożoność, ale wyciągania pewnych fragmentów naszej platformy do takich bounded kontekstów, czyli ograniczamy sobie pewne ryzyko na naszej platformie do jednego mikroserwisu, więc w pewien sposób to jest taka właśnie lekka forma architektury. De facto większość aplikacji pewnie dalej jest stworzona w stylu lat 2000, czyli ta lasagna, czyli nie mamy mikroserwisów, tylko mamy serwis na backend, serwis na frontend, SPA i super, ale to nie jest mikroserwis. Mikroserwis de facto jest czymś ograniczonym przez kontekst, domenę biznesową. Ale więc jak w taki sposób podchodzimy do mikroserwisów, to się sprawdza, natomiast musimy mieć bardzo dobry ekosystem pod mikroserwisy, automatyzację, nie będę o tym mówił, bo na ten temat jest pełno prezentacji, więc ważne jest to, że jeśli ktoś od dnia zero wam mówi, że robimy mikroserwisy, to prawdopodobnie to jest niezbyt dobra. To może być decyzja, bo takie rzeczy wychodzą po prostu w trakcie ewolucji systemu. Przeważnie każdy zaczyna od monolitu i potem ewoluujemy, wycinamy sobie fragmenty znamy już coraz lepiej domenę biznesową, więc możemy wtedy wyciągać sobie mikroserwisy. Punkt drugi z blokerów, security. Bardzo teraz taka metodyka, oprócz tego, że mamy DevOps, mamy też DevSecOps, czyli to jest dodanie security do naszego pipeline'a.
Chodzi o to, żeby security implementować w naszym projekcie już od dnia zero i dodawać go jako kolejne kroki continuous delivery. Czyli wcześniej było tak, że tworzyliśmy oprogramowanie, potem chcieliśmy zdeployować na produkcję, ale przed tym deployem ktoś musiał nam je sprawdzić, zweryfikować, audytorzy security, to trwało przeważnie bardzo długo, no i to nie jest continuous. Ale są na szczęście teraz narzędzia czy sposoby, żeby uzyskać właśnie taką ciągłość. Czyli po pierwsze możemy wykorzystywać narzędzia security do skanowania na poziomie infrastruktury, na warstwach na przykład konfiguracji naszego AWS-a, czy na przykład EBS-y są zaszyfrowane. Na poziomie hostów, czyli de facto wchodzimy na hosta po SSH i sprawdzamy, czy na tym hoście SSH jest na przykład w dobrej wersji odpalony, czy z dobrymi ustawieniami i tak samo na warstwie kontenerów dockerowych. Też te kontenery dockerowe mogą być jakimś problemem bezpieczeństwa, więc też możemy je skanować w takim procesie continuous delivery. Druga warstwa to jest aplikacja, czyli znowu skanowanie aplikacji statyczne, dynamiczne, statyczne w rozumieniu analiza statyczna kodu, czyli po prostu w buildzie dostajemy kod, możemy odpalić skaner, który sprawdza ten kod, nie odpala go, statycznie go skanuje. Dynamiczna, czyli po prostu mamy narzędzia typu OWASP, Zaprzy, Burp, które potrafią automatycznie chodzić po stronie i odpalać nam SQL injection i inne tego typu ataki. Co do skanowania infrastruktury, może takie pytanie, czy mieliście okazję pracować z Inspeciem albo innym toolem tej klasy? Kto miał szansę Inspeka używać? OK. Inspec jest też stosunkowo nowym narzędziem stworzonym przez twórców Puppeta, w którym można za pomocą, no to jest Ruby, jak widać, więc korzysta pod spodem z tego frameworka Ruby do odpalania testów, ale w nim piszemy testy do infrastruktury. To mogą być testy do testowania zgodności security, ale też zgodności na przykład z zakładaną architekturą. Czyli możemy w tych testach inspekowych definiować sobie, że na przykład każda EC2 czy każdy EBS musi mieć włączoną enkrypcję, czyli to jest na poziomie AWS. Albo na przykład wszyscy nasi użytkownicy na AWS-ie muszą mieć włączone multifactor authentication. Tego inspeka w prosty sposób, bo to jest CLI, komenda, odpalamy w continuous delivery przy każdym na przykład buildzie Terraforma, czy po buildzie Terraforma. Inspec jest o tyle fajnym narzędziem, że działa na wielu warstwach. Tak samo możemy nim sprawdzać hosty, czyli potrafi wejść po SSH na hosta i tam na przykład sprawdzić to SSH Imona. Tak samo może sprawdzić kontenery. Z takim fajnym projektem jest DevSec projekt. To jest taka grupa ludzi, która stworzyła gotowe kontrolki do tego Inspeka, które skanują nam na przykład Linuxa, SSH, czy nawet Apache, MySQL, na jakby różne poziomy oni tutaj zapewniają, są te czeki zielone, bo domyślnie Inspect nie przychodzi z żadnymi tymi kontrolkami, więc trzeba je pisać. W PGS-ie często jest tak, że na przykład QA pisze tego rodzaju testy, więc nie ma gotowego zestawu kontroli do GDPR-a czy do PCI-a. Są takie, ale są płatne i bardzo drogie, więc de facto trzeba samemu pisać takie kontrole. W tej klasie jest kilka narzędzi. Oprócz Inspeka jest na przykład Cloud Conformity, to jest tool stworzony przez bank Capital One, który z kolei działa trochę na innej zasadzie. Też w nim się definiuje tego typu kontrole, ale w nim też można zdefiniować, co się ma stać, gdy wykryje błąd. Czyli jeśli na przykład wykryje, że EC2 jest źle zdeployowana, niezgodnie z naszymi wymaganiami, to może ją skillować na przykład. Czyli to jest takie trochę, można tam takie paranoid security już uzyskać. Z kolei warstwa aplikacji. I znowu statyczne skanowanie, czyli tutaj na przykład możemy sprawdzać sobie zależności NPM-owe czy Mavenowe, czyli na przykład czy nasza aplikacja korzysta z jakichś bibliotek, które są podatne na błędy, czy są w starych wersjach. Tak samo analiza statyczna kodu. Czyli znowu narzędzie, które przelatuje po naszym kodzie i jakoś próbuje zgadnąć, że ten fragment odpalenia repozytorium może być podatny na SQL injection. Oczywiście tutaj są false pozytywy w każdym tego typu narzędziu automatycznym, ale nie ma złotego środka, one mają tylko nam ograniczyć jakby te ryzyka.
Co do dynamicznego scanningu, tak samo mamy już takie bardzo znane na rynku toole typu OWASP, ZAP czy Burp Suite, ale to są toole, które były pisane dawno temu i one raczej nie były dostosowane pod Continuous Integration Delivery. Raczej zatrudnialiśmy firmę, która miała nam zrobić audit security. Ona odpalała tego Burpa i zgarniała od nas dużo pieniędzy. Ale czemu mamy jakby tak się dojść? Można po prostu samemu go sobie wpiąć pod tego CI-a i odpalać automatycznie ten scanning w CI-u. Natomiast to nie jest znowu takie proste i znowu musiał powstać osobny tool. Teraz jest taki popularny Archery, który właśnie integruje tego Burpa, czy Zapa, czy inne tego typu narzędzia security do naszego CI-a. Archery pokazuje potem ładne wykresy z na przykład znalezionymi podatnościami, pozwala na odpalanie się przez CLI. Co do tego skanowania aplikacji, taki najpopularniejszy chyba tool teraz enterprise'owy, ale też open source'owy, więc bardzo prosto go wdrożyć w zasadzie każdej klasie projektu, SonarQube. Czy znacie SonarQube, albo może czy macie w projektach SonarQube'a? Kto ma? O, dużo. OK. Czy to są projekty enterprise'owe, czy startupowe? Enterprise. A ktoś może w startupowym projekcie używa SonarQube'a? Nikt. Ja też wcześniej nie używałem w startupowych projektach SonarQube'a, ale zacząłbym go używać. Zobaczyłem go na bazie projektów enterprise'owych, ale jest na tyle fajny i na tyle prosty w instalacji, jest darmowy. Można go bez problemu zainstalować na naszym Kubernetesisie, ECS-ie jako kolejny kontener dockerowy. On jest o tyle fajny, że pokazuje nam bardzo dużo problemów, które mamy z kodem. Pozwala nam w scentralizowanym miejscu patrzeć na jakość projektów, które prowadzimy. Czyli na przykład code coverage, czy jakiś dług technologiczny, czy też błędy bezpieczeństwa. On na przykład ma wbudowane tutaj czeki OWASP-a, OWASP Top 10 i też z pewnym prawdopodobieństwem potrafił znaleźć błędy typu podatności SQL injection, czy tego typu rzeczy. On jest też o tyle fajny, że można do niego wpiąć customowe metryki, czyli na przykład odpalamy testy wydajnościowe, więc te metryki pchamy do SonarQube'a. Tak samo testy security, metryki potem pchamy do SonarQube'a i w jednym narzędziu widzimy wszystko, co jest związane z quality naszego projektu, czyli quality też pod względem na przykład bezpieczeństwa. I też ważne jest to, żeby patrzeć z długiej perspektywy czasu, czyli mamy projekt kilkuletni, żeby zobaczyć, jak się on rozwija, czy robimy sobie coraz więcej długu technologicznego, czy coraz mniej. Ale jak wiadomo, security niestety nie jest proste. Pomimo takich narzędzi dalej pewnie będziemy mieli dalej w firmach audytorów security, którzy będą musieli przechodzić przez takie skomplikowane Excele. Ten po lewej listowy ma 1800 kontroli do sprawdzenia. To oznacza, że sprawdzenie tego automatami może być kłopotliwe. Więc te narzędzia dalej nie zastąpią nam tego kolegi, który nam sprawdza security, ale pomogą mu w pracy. Dając mu takiego inspeka i pokazując mu, jak może pisać takie kontrole, możemy mu powiedzieć, hej, zamiast siedzieć nad takim Excelu, zacznij pisać po prostu to. I nie dokumentuj, jak mamy to robić, tylko po prostu pisz to w kodzie inspekowym i to się będzie przy każdym buildzie automatycznie sprawdzało. Na pewno myślę, że go to ucieszy. Biznes, czyli ostatnia sekcja blokująca. Kto jest w takiej sytuacji w projekcie? Czyli release'ujemy produkt co miesiąc, czyli de facto deployujemy ten produkt. Musimy czekać z naszym kodem na masterze, dopóki go nie ma decyzji biznesowej, żeby go zdeployować. Ręce są w górze i to jest nieciekawa sytuacja, bo to po prostu nam blokuje ten nasz pipeline. My chcemy ten kod po merge'u na mastera jak najszybciej wdrożyć na produkcję. De facto zależy nam na tym, żeby dojść do takiej sytuacji, gdzie deploy produkcyjny nie oznacza release'u biznesowego, czyli deployujemy kod na produkcję, ale to wcale nie oznacza, że on się pokazuje biznesowi, więc dla biznesu de facto on nie jest zreleasowany. I teraz jak możemy do tego dojść, jak to możemy zapewnić? Znowu na poziomie infrastruktury i aplikacji, nas pewnie tutaj bardziej poziom infrastruktury będzie interesował. Mamy takie dwie najbardziej znane, popularne techniki, czyli wydania kanarkowe, blue-green deploymenty, zaraz do nich wrócimy, na poziomie aplikacji feature flagi. Teraz tak, jak w takim razie na poziomie infrastruktury radzić sobie z releasowaniem aplikacji? Te dwa podejścia są bardzo podobne do siebie.
polegają na tym, że po prostu na produkcji mamy odpalone starą wersję aplikacji i nową wersję aplikacji, gdzie po prostu ruch end-userów kierujemy na tą jedną z wersji. Czyli na początku zaczynamy z V1, cały ruch jest kierowany do V1. W naszym pipeline deployujemy sobie wersję V2 aplikacji, która de facto korzysta z bazy danych tej samej co V1, z tych wszystkich samych serwisów co V1. No i potem stopniowo, gdy widzimy, że te V2 się sprawdza, bo na V2 my możemy wejść jako operatorzy QA czy product ownerzy, zaczynamy puszczać coraz więcej ruchu na to V2. Czyli na przykład 1%, 10%, aż potem do 100%. No i dochodzimy do sytuacji numer 3. Blue Green od Canary różni się tylko tym, że w Blue Green nie ma kroku numer 2, czyli de facto przełączamy po prostu naraz cały ruch na drugą wersję aplikacji. Jak możemy to zaimplementować? Kilka warstw. Najprościej chałupniczymi sposobami Nginx, Haproxy, trochę bardziej już wchodząc w warstwę abstrakcji API Gateway, czy na przykład na AWS API Gateway jest taka możliwość, czy na Kongu. Teraz popularny serwis Mesze w kontekście mikroserwisów. Też serwis Mesze pozwalają na używanie tego typu metod releasowania aplikacji. Co jest w mikroserwisach jest to o tyle istotne, że de facto tam ruch do mikroserwisu może nie pochodzić od tego end-usera, tylko od innego mikroserwisu, więc ta cała sieć powiązań nam się robi skomplikowana, więc musimy mieć jakieś jedno miejsce, gdzie kontrolujemy te wydania aplikacji. Problemem tego podejścia, albo czy może inaczej, czy ktoś widzi problemy tego podejścia? Dokładnie, czyli pierwszy problem, trzeba utrzymywać dwie produkcyjne aplikacje w jednym momencie. Jakieś inne problemy? OK. W tym przypadku przywrócenie poprzedniej wersji jest dosyć proste, bo po prostu znowu przepinamy ruch na poprzednią wersję. Jeszcze jakieś problemy? Bo jak będzie trzymał stan, to to trzeba będzie go odtworzyć i to będzie pewnie problematyczne. To zależy od tego, co ten serwis ma robić w ogóle. Jasne, czyli w typowym, zawsze jak robimy apkę H, która ma być odpalana na wielu serwerach, stateless musi być zachowany praktycznie, bo inaczej faktycznie jak zaczniemy sobie zapisywać w tej naszej aplikacji pliki na dysku lokalnym, nie na jakimś podpiętym sieciowym, czy nie na S3, to de facto jest ten problem, że nowi użytkownicy zaczynają swoje nowe pliki zapisywać na tym nowym dysku, tracą te stare, więc trzeba mieć właśnie takie storage czy bazy danych, na pewno muszą być na jakimś inne źródło danych. OK, jeszcze jakieś inne problemy? OK, czyli tutaj kolega mówi, że mamy bazę danych z niekompatybilną zmianą w migracji bazy danych. Co w takim wypadku? OK. Bazę można rollbackować, do tego jest software. Jaki software w takim razie? OK. Dobra, tam kolega mówi, że Flyway, Liquibase, faktycznie są takie software'y. Rollback bazy danych jest ciężki, bardzo ciężki. Dlatego jeśli nie potrzebujemy rollbackować, raczej nie rollbackujemy i zawsze robimy tak, żeby nie rollbackować poprzez znowu architekturę. Architektura ADR, możemy stworzyć sobie na początku projektu ADR-a zakaz łamania wstecznej kompatybilności na warstwie bazy danych. Czy to rozwiąże problem? Nie? OK, ale może jakoś ograniczy. OK, to starczy więcej problemów. No właśnie, więc kolejnym ADR-em go wycofamy. OK, czyli mamy kilka problemów z tym podejściem. No właśnie, musimy utrzymywać znowu te serwisy, które już de facto na przykład nie są aktywne, więc możemy potencjalnie po iluś dniach na przykład takie kontenery czy takie aplikacje z tej starej wersji wygaszać, co de facto oznacza, że ciężko będzie z kolei mieć ten plus, że możemy przywrócić tą starą wersję. Z bazą danych faktycznie jest duży problem. Jeśli zmiany są niekompatybilne, musimy jakoś to robić w ten sposób, żeby nie łamać tej wstecznej kompatybilności. Niestety, no to jest takie po prostu wymaganie czegoś takiego, czyli jeśli w tym samym czasie dwie wersje apki muszą mieć możliwość działania z tą samą bazą danych. Po prostu. Inny problem, który ja widzę i dla którego na przykład w jednym z moich projektów nie dało się tego użyć, albo przynajmniej jeszcze się nie dało użyć,
jest taki, że w tym podejściu zakładamy, że całą naszą aplikację release'ujemy naraz. A co w przypadku, gdy pewne jeszcze feature'y nie są gotowe do release'u? Wtedy musimy już wejść w warstwę aplikacyjną, czyli feature flagi. To jest z kolei taki mechanizm, który implementuje się w aplikacji, w kodzie aplikacji. To de facto są ifki w aplikacji, które polegają na tym, że po prawej jest mock strony, to jest mock taki. Cały ruch kierujemy na jedną stronę i na tej stronie mamy sekcję. I te sekcje w aplikacji oznaczamy sobie takim ifem, jeśli ta sekcja ma być włączona, albo inaczej, jeśli ta sekcja jest włączona, to ją pokazuj. Reguły tych feature flag są ustalane w centralnym panelu zarządzania takimi feature flagami, gdzie wjazd ma na przykład ktoś odpowiedzialny za release tej aplikacji, może w runtime nam włączyć coś. Przełącza przełącznik, no i to coś się nagle nam pokazuje w tej aplikacji. Często to jest stosowane na przykład na frontendzie, na backendzie trochę rzadziej, ale na frontendzie to jest super technika. Czyli możemy de facto nowy kod, wydajemy cały czas nowy kod, a ten nowy kod jest oznaczony feature flagą, która jest domyślnie wyłączona. Czyli de facto biznes go nie widzi. Kod mamy na produkcji, osiągnęliśmy ten mityczny continuous deployment, ale release jest sterowany ręcznie przez biznes czy przez QA. Tylko na frontendzie, na backendzie jest świetne do refaktorowania. Tak? feature flagi. Okej, coś. Dlaczego? No bo możemy łatwo sprawdzić, czy coś działa i w razie czego łatwo cofnąć tego feature'a. Dokładnie tak. Czyli na backendzie też się go stosuje. Ja go trochę bardziej znam z frontendu, bo już przed feature flagami często się wykorzystywało na przykład takie mechanizmy do testów AB pewnych feature'ów, czyli czy lepiej na naszym e-commerce konwertuje zielony czy czerwony guzik. To jest pewna wariacja feature flagi. W feature flagach też możemy ustawić sobie taki test AB. I też, tak jak tutaj koleżanka mówi, na backendzie to się sprawdza, żeby na przykład sprawdzać, czy nowy feature, który wydajemy, nie wpływa na wydajność. Czyli możemy na przykład też backendowo ustawić, że tylko 10% się ma odpalać i patrzymy wtedy na naszym Datadogu czy CloudWatchu, co się stało z wydajnością. A jeśli coś się dzieje złego, no to wtedy go szybko killujemy. Jest taki kill switch, czyli możemy szybko wyłączyć dany feature. Jak to wdrożyć? Są SaaSy do tego. LaunchDarkly albo Split.io, takie dwa najbardziej znane. Możemy też użyć narzędzi self-hosted na GitHubie umiejscowionych. De facto takie narzędzia powinny nam dać, przy wyborze takiego narzędzia ważne jest to, żeby udostępniało SDK na dużo języków programowania, czyli de facto ten sam mechanizm feature flag chcielibyśmy użyć na frontendzie, na backendzie, w Javie, JavaScriptie, w PHP, żeby nie było tak, że pod mikroserwisy PHP-owe musimy używać innego mechanizmu feature flag niż Javowego. Ale przeważnie tak jest, że tych SDK jest tam bardzo dużo. Czy może macie jakieś do tych feature flag pytania albo problemy, które się mogą pojawić z feature flagami? Kto pracuje może w produkcie czy ze stroną, która używa feature flag? OK. Czy to są startupy czy enterprise? Jeszcze raz? Spasiony enterprise. Spasiony enterprise. Czyli nawet nie spasiony startup, tylko jeszcze gorzej, spasiony enterprise. OK. I do czego na przykład takie feature flagi wykorzystujecie, jeśli to nie tajemnica? Mamy całą garść feature'ów, które są tylko dla poszczególnych klientów i to jest za feature flagą. Mamy całą masę feature'ów, które mocno wpływają na performance, więc są ekstra płatne. I release. Każdy większy release jest najpierw za feature flagą. OK, a tak z ciekawości, jak granularnie te feature flagi do release'ów ustawiacie? Co to znaczy? Czy na przykład, załóżmy, pracujecie sprintowo, czy cały jeden sprint to jest jedna feature flaga, czy w ramach sprintu macie kilka feature flag? Nie, to jest bardziej pod feature. W sensie są feature'y, które się rozwija 2 lata i są takie, które trwają 2 tygodnie. Mhm. Okay. Ale koncepcyjnie każdy feature ma swoją flagę. Mhm. OK. Czyli tak jak tutaj kolega powiedział, feature flagi jakby można wykorzystywać do różnych celów, czy do takich ala ACL-i,
czy do kontrolowania release'u, czy do robienia testów właśnie e-commerce'owych, czy do robienia testów performance'owych. Można je stosować na przykład tylko do release'owania, ale de facto one są tak fajne mechanizmy, że jak zaczniecie je używać, to pokażecie je product ownerowi, że może sobie robić testy AB na żywo, no to będzie naciskał, żeby robić coraz więcej tych feature flag. Tutaj problemem jeszcze jest to, że ten feature flagi w przypadku na przykład release'ów to jest dług technologiczny. Dlatego, bo jeśli na sprint mamy na przykład, w każdym sprincie dewelopujemy 10 kolejnych feature'ów i te feature flagi używamy tylko, żeby je zreleasować, to po 2 miesiącach tych feature flag w systemie mamy dosyć dużo. A nie są w ogóle potrzebne, bo przecież już je zreleasowaliśmy, te feature'y. Więc de facto wprowadzając taki mechanizm, trzeba mieć jakiś sposób w naszym procesie, który odwraca te feature flagi, że usuwa te feature flagi, czyli na przykład planujemy taski na Jirze do usuwania tych feature flag, bo inaczej skończymy z takim dużym workiem niestety. OK. I teraz taka konkluzja na koniec. Już przeszliśmy przez te wszystkie 3 warstwy, które blokujące architekturę security, warstwa biznesu. Mamy już je w miarę załatwione i wpisałem ostatnio w Google takie hasło koszt naprawy bugów. I wyszło pełno wykresów, które na pewno znacie. Wszystkie wyglądają w ten sposób. I to, co jest ciekawe na tym wykresie, albo właściwie wokół tego wykresu, albo inaczej, czy ktoś widzi ciekawą rzecz na tym wykresie? Ten wykres mówi o tym, że czym późniejsza faza, tym koszt naprawy buga, czyli ta czerwona linia jest o wiele większa. Czy tu widzicie jakiś problem? Jeszcze raz? Kolor? Ja widzę taki. Ten wykres jest z 96 roku, czyli ma ponad 20, tak? 20 lat ponad. I te wszystkie inne wykresy na tej stronie są bazowane na pewnie tym samym źródle z 96 roku. Czy w takim razie możemy dalej przyjmować to za pewnik, że tak jest? Jak uważacie? Czy faktycznie w tak zwinnym podejściu do programowania, w tak szybkim wydawaniu programowania takie wykresy mają sens? Ten koszt post-release nie istnieje, w sensie jest taki sam praktycznie. Okej, a czemu? No bo wydajemy zwinnie, więc poprawki są szybkie, w sensie możemy następnego dnia wrzucić krótką poprawkę, nie tracimy, bo nie żyjemy z błędem przez miesiąc. Okej. A tak z ciekawości, jak myślicie, ile taki cykl trwał od coding do post-release w 96 roku? Pół roku, 3 miesiące, 5 lat? Długo. A ile teraz taki cykl powinien trwać? Może nie post-release, ale tam field test. 2-3 tygodnie? 3 dni? Dzień? Kilka godzin? To kto stawia, że taki cykl powinien trwać, mamy sprinty tygodniowe, to załóżmy tygodniowe. OK, 2 osoby. Kto stawia, że mamy sprinty tygodniowe, ale taki cykl w tych sprintach trwa 3 dni? Trochę więcej. Kto myśli, że powinien trwać mniej niż godzinę? Tylko 1 osoba. A reszta? Nie, reszta nie release'uje w ogóle. OK. Myślę, że taki cykl powinien być jak najkrótszy. I jeśli mamy continuous deployment i de facto nasz kod aplikacji możemy deployować praktycznie co 30 minut, bo nasze wszystkie te testy funkcjonalne, unit testy, security testy trwają na przykład łącznie 30 minut czy godzinę, to ten cykl chyba powinien trwać godzinę. Oczywiście nie uwzględniając tego release'u, ale testy po release'ie to raczej już jest właśnie ta kategoria biznesowych takich poprawek. Czyli jeśli coś nam wychodzi po tym release'ie, to już de facto to może oznaczać, że to nie jest jakiś quick fix, tylko to jest po prostu coś, co powinno wejść jako na przykład nowy task na naszym backlogu.
No i wtedy się okazuje, że ten wykres może nie mieć tak dużego sensu. OK. I teraz tak, żeby nie być gołosłownym, kilka osób już tutaj się wypowiadało w dyskusji, ale też żeby dać możliwość innym, przygotowałem takie trzy takie pytania może dla was, tak żeby trochę rozgrzać tą dyskusję, bo cały czas nie wiem, kto wygra tą super książkę, która mówi o tym wszystkim. OK, więc pytanie pierwsze, jakie było wasze może takie największa przeszkoda w projektach, które dotychczas się spotykaliście? Czy na przykład product owner, wkurzony product owner, który nie chciał releasować, czy security auditor? Ludzie od release'ów, czyli takie wojsko w wojsku. No, jakby mają swoje zasady narzucone i mimo, że jest gotowy jakiś feature, no to nie wolno go zrealizować, nie, bo nie, albo bo nie ma okna serwisowego, albo cokolwiek, bo jest coś innego ważniejszego. Więc taka, ja bym powiedział, bardziej sposób zarządzania firmą, decyzyjny proces. Mhm. Czy to chodzi o na przykład security checki, czy to raczej biznesowe decyzje bardziej takie? I tutaj jest problem organizacyjny, a po odsunięciu takich ludzi od procesu wdrażania, no to oni się boją, że stracą pracę, więc bardzo chcą się wykazać, że są potrzebni i blokują takie szybkie releasowanie. OK. A tak z ciekawości w waszym projekcie, czy na przykład macie właśnie niezależny deploy od release'ów? No niestety nie, jest po prostu wyznaczony weekend, w którym jest robiony release. Jest on tam co powiedzmy 3-4 tygodnie. Zdarza się, że są jakieś quick fixy albo nie wiem, wysokiego priorytetu rzeczy, które do wdrożenia, które trzeba zrobić szybko. No ale i tak te okna tak zwane wdrożeniowe są narzucane przez ten zespół, który zajmuje się releasowaniem i to jest problem. OK, super, dzięki za fajne przemyślenia. Czy ktoś może ma też z was inne? Zespół odpowiedzialny za ten deployment nie chce tego robić, tylko po prostu nie ma zautomatyzowanych procesów i nikt nie będzie siedział co weekend i klepał kodu i wrzucał. To jest raczej problem taki, że mamy 20-letnie aplikacje, które mają wiele zaszłości i nagle chcemy w XXI wiek wkroczyć, no i ciężko całą infrastrukturę przenieść do tego, żeby to... To akurat ja mówię o przypadku, gdzie mamy zaskryptowane wszystko. Tylko chodzi o to, żeby admin fizycznie siedział przed komputerem i kliknął w Jenkinsie deploy. I wtedy ten Jenkins, używając pluginu do Jiry, stworzy sobie taki ticket, który będzie miał status, że to zostało wdrożone. Tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby admin siedział przed komputerem i kliknął na przycisk. To może być automatyczne, bo jest wszystko zeskryptowane. Mamy scheduling w Jenkinsie, więc można to zrobić automatycznie. A co to jest? Żeby co tydzień, albo co godzinę, albo co 2 godziny coś się odpalało na Jenkinsie. OK. Czy to rozwiązałoby ten problem? Bo chyba... I tak administrator musi przyjść do pracy i usiąść przed komputerem. No ja nie wiem, ale... Jak mówię, w firmie jest zeskryptowane większość rzeczy, natomiast jest bardzo ważny departament od releasowania i oni ustalają, że ma być wtedy wdrożone, a gdyby coś nie zadziałało dlatego, bo na przykład system plików się wysypał albo nie wiem, na firewallu coś nie zadziałało i nie ma połączenia, no to musi być administrator, który powie komuś innemu, żeby regułę na firewallu dodał albo podniósł system plików, bo się nie odnajduje na sieci, nie? Tak z ciekawości, jakiego rodzaju aplikacja to jest? Czy to jest jakaś mission critical aplikacja? Jakiego to jest stop? To nie chodzi o jedną aplikację Mission Critical, to chodzi ogólnie o podejście, gdzie deweloperzy przygotowywują w sprintach różne nowe aplikacje na różne platformy, zaczynając od OpenShifta, idąc przez TIBCO, które jest enterprise'owym rozwiązaniem, aż po mikroserwisy w Springu napisane. Jest to wszystko deskryptowane, natomiast musi być to wdrażane w oknach wdrożeniowych, no co jest absurdem, ale tak to funkcjonuje. Chodzi o odpowiedzialność, że jak się popsuje, to można palcem pokazać, który człowiek to popsuł. Monitoring istnieje.
Tylko, że no co z tego, że jest monitoring? No to monitoring działa tak, że wyślę ci maila, powiadomienie do osób, ludzi zainteresowanych, no ale co z tego, jak się to wydarzy w nocy? A w nocy system musi działać, no to co wtedy? Ludziom... No to, żeby mieć reverta, musiałbyś mieć to, co ten canary releasing, no i musiałbyś móc przełączać właśnie te aplikacje na tą na przykład poprzednią wersję. A tutaj masz jedną wersję produkcyjną, której no nie możesz przełączyć, wycofać od tak, nie? Właśnie z życia admina wiem, że admin sobie zazwyczaj ustawia na daną godzinę, że to się automatycznie odpali, on się budzi, otwiera laptopa, mówi o leci, to dobrze i zamyka laptopa. Tam kolega może jeszcze. Dzięki. Nie ma co się śmiać, no takie mamy czasami środowiska śmieszne, no i trzeba sobie jakoś radzić w nich. No. Ja sympatyzuję z kolegą, bo rozumiem frustrację. Z tym kolegą? Tak, w sensie Okej. ja rozumiem frustrację, dlatego że z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o devopsowanie, czy jak to tam nazwać, to jest w większości kultura, której ludzie po prostu jeszcze nie łapią. Bo jak pójdzie się do rady nadzorczej i powie, że ja teraz potrzebuję $50,000 na automatyzację security, to oni spojrzą na mnie, jakbym spadł z krzesła. A z drugiej strony, jak powie się deweloperom, że nie ma SS chowania się na serwery i że pewnych rzeczy się po prostu nie robi, albo że oni są odpowiedzialni za szyfrowanie swoich konfiguracji, to nagle zaczynają się napięcia po prostu. DevOps to jest takie bycie między młotem a kowadłem, między biznesem a deweloperami. Bo raz, że biznes ma coraz większe wymagania, a dwa, że no nie oszukujmy się, deweloperzy to jest najbardziej zmanierowana grupa społeczna. Ja sam jestem deweloperem, to nie jest tak, że ja nie piszę kodu, tylko deweloperzy chcą dowieść swoje, bo są ciśnięci z jednej strony, biznes chce dowieść swoje, a na DevOpsów spada przenoszenie tego przez płot. I dla mnie to jest największy problem. Kiedyś jak z kimś rozmawiałem a propos właśnie kim jest DevOps Engineer, bo nie sam DevOps. DevOps to tak jak ktoś był Agilem na przykład, pan Agile, to nie ma kogoś takiego. Więc kim jest taki specjalista DevOps, to czy to nie jest trochę tak, że DevOps jest takim Scrum Masterem, tylko technicznym, że ma usuwać takie przeszkody, które właśnie spowalniają ten proces? I przejście z tego takiego starego sposobu myślenia do DevOpsowego to jest wzięcie sobie na kark wielkiego projektu, którego trzeba zaprojektować, opisać, przerzucić przez warstwę najpierw swoich szefów, potem biznesu, architektów, jeżeli są zewnętrzni. Wszystko musi być przyklepane i ten etap przejścia jest, no to jest trochę kopanie się z koniem, żeby się wszyscy zgodzili na to, że dobra, wprowadzamy, a potem trzeba to ładnie wprowadzić i to trwa, jest drogie i dlatego to tak wygląda i w wielu momentach wprowadza się to, ale widzisz, że to jest problem, więc w połowie wprowadzanie się przerywa i nagle mamy DevOps do pewnego momentu, ale pan, który mówi, że admin nie może otworzyć jednego oka, zobaczyć, że leci i zamknąć laptopa, no bo nie może. Więc to chyba zależy od tego, kto jak to wprowadzi. Trochę jak ze Scrumem. Tak samo wprowadzamy Scruma, ale jakieś rzeczy ze Scruma nie wprowadzamy, więc mamy tam Scrum, ale nie Scrum. I tak samo tutaj, że mamy DevOps, ale de facto nie mamy tych wszystkich praktyk DevOpsowych. No to jest może taka analogia. Czy może ktoś w takim razie miał okazję pracować w takim projekcie, który nie był robiony ze sztuką DevOpsową, ale skutecznie została tam zaimplementowana ta sztuka? Tylko jedna osoba? Albo może inaczej, kto pracuje w projektach, w których macie DevOpsową kulturę? Albo tak możecie powiedzieć sobie, że macie DevOpsową kulturę. Dużo. Czy to były projekty pisane od zera? Bo inaczej, żeby można było podnieść rękę, bo nikt nie powie, czy kto z was te projekty od zera, no dobra. Okej. Czyli de facto te projekty były już to były istniejące projekty, w których ten DevOps jakoś wszedł. Jest pytanie, jak to się stało, że macie tego DevOpsa tam. De facto
ten nasz biznes, co może interesować, to ryzyko, powiedzmy na przykład security, koszty tego, no i kiedy właśnie coś jest widoczne dla użytkowników. To, czy pod spodem mają mikroserwisy, czy monolit, to jest bardzo mało interesujące samo w sobie. Interesujące jest to, że dzięki tym mikroserwisom mogą potencjalnie szybciej na przykład dostawać pewne feature'y. No dobra, dzięki w takim razie za fajną dyskusję. Mam tutaj kilku kandydatów, ale się nie da podzielić tej książki, więc będę miał ciężki proces. Czyli ktoś zaimplementuje DevOpsa do połowy, a ta druga od połowy. No. Okej. Dobra. To dzięki w takim razie wszystkim. W razie czego będę dostępny do pytań.